Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA za luty. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA za luty. Zobaczmy, jakie te publikacje były o godzinie 14:30. Payrollsy były zdecydowanie lepsze niż zakładały prognozy. Pokonały odchylenie standardowym od mediany prognoz, czyli dane były naprawdę bardzo, ale to bardzo korzystne, bardzo dobre i nawet po uwzględnieniu rewizji także można zaliczyć je do bardzo udanych. Private payrolls także były bardzo dobre, pokonały prognozy. Mamy manufacturing payrolls gorsze niż zakładały prognozy. Natomiast stopa bezrobocia wskoczyła na poziom 3,6, a prognoza wynosiła 3,4. No i jak powinien zareagować rynek? Mając na uwadze te wczorajsze informacje, które zawirowały indeksem Standard & Poor, dzisiaj zobaczymy, co jest istotniejsze dla rynku. Czy te wczorajsze zawirowania i informacje, sugestie dotyczące jednego z banków z Wall Street, czy też właśnie dane z rynku pracy. Teoretycznie od wielu tygodni było tak, że im dane były lepsze, tym były gorsze dla indeksów giełdowych, więc dane, które dzisiaj poznaliśmy, tak zbiorczo patrząc, powinny doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, umocnienia amerykańskiego dolara i wyprzedaży rynków ryzyka. I jeżeli rynek zachowa się odmiennie, to w takiej sytuacji będziemy mieć do czynienia ze zmianą sentymentu, zmianą nastrojów i zmianą sentymentu i postrzegania perspektyw co do tego, jaki może być wpływ zmian w perspektyw stóp procentowych na różnego rodzaju klasy aktywów. Ponieważ te perspektywy co do przyszłości stóp procentowych są teraz najważniejsze i następny wykres to jest właśnie pokazanie, jak mniej więcej 20 minut po danych implikowana stopa procentowa się zachowywała i okazało się, że jesteśmy na poziomie 5,32. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich godzin zredukowano o 30 aż punktów bazowych, nawet więcej niż 30 punktów bazowych, tą oczekiwaną stopę procentową. No i teoretycznie powinien być to bardzo korzystny efekt, powinna być to bardzo korzystna informacja dla rynków ryzyka. Zobaczymy, czy taka będzie też tego interpretacja, czy czasem rynek nie boi się właśnie tego, co się wczoraj wydarzyło, tych informacji dotyczących jednego z banków, a w takiej sytuacji obaw rośnie presja na to, że obligacje będą kupowane, bo następny wykres będzie pokazywał zachowanie amerykańskich obligacji, które szturmują poziom 3,80 z dużą szansą, że zostanie on pokonany, czy też, ponieważ w takiej sytuacji inwestorzy myślą, że Fed będzie zmuszony do działania, a kłopoty banku będą powielane na schemacie względem tego, co się działo po upadku Lehman Brothers. Więc bądźmy bardzo wyczuleni dzisiaj na te zmiany. Zmiany oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej mogą być dzisiaj niezwykle interesujące i niezwykle ważne. Te osłabienie perspektywy stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych wydźwiga tego eurodolara jak najwyżej. Moim zdaniem to jest główny powód, dlaczego teraz eurodolar znowu znajduje się nad poziomem 1,06, a teoretycznie amerykański dolar powinien się umocnić po takich danych makroekonomicznych. Także jaka i będzie interpretacja tych danych, wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich godzinach dla amerykańskiego dolara, moim zdaniem rozstrzygnie się to względem poziomu 1,06. Utrzymanie nad powinien w takiej sytuacji amerykański dolar tracić na wartości, a w takiej sytuacji rynek ryzyka powinien być kupowany. Ale każdy spadek poniżej 1,06 to w takiej sytuacji będzie oznaczał, że w tym tygodniu wygra amerykański dolar i cały tydzień będzie zaliczany na poczet amerykańskiego dolara, a wyprzedaż rynków ryzyka powinna być obserwowana. Dlatego też poziom ten dla mnie jest dzisiaj szczególnie istotny po tych danych, po tej całej paczce informacji, które ostatnio poznaliśmy. Zachowanie rentowności amerykańskich obligacji i dolar. W takiej sytuacji widzimy presję przeciwko dolar jenowi, czyli jen zaczyna się umacniać. Zobaczymy, czy to się pogłębi i oczywiście indeks giełdowy Standard & Poor. Wczorajsza sesja przyniosła bardzo wyraźne spadki. Futures sygnalizowało dzisiaj otwarcie przed danymi wyraźnie nawet poniżej poziomu 3900 punktów. Dlaczego ten poziom jest ważny? Wykres tygodniowy pokazuje, że taki spadek będzie oznaczał wyraźne cofnięcie pod linię Bessy, która została pod koniec stycznia przełamana,
ale przede wszystkim na wykresie dziennym widać, że będzie to oznaczało przejście także poziomu średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Dlatego też dzisiaj każde zamknięcie poniżej poziomu 3900 będzie odczytane niezwykle pesymistycznie, będzie zachętą do spadku w rejon średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Jak widzimy, jest to około 200 punktów niżej od obecnych poziomów. Dlatego też, tak jak dla poziom 1,06 dla euro-dolara, tak dla mnie poziom 3900 będzie dla indeksu Standard & Poor's dzisiaj kluczowy. Pamiętamy, że dzisiaj jeszcze dodatkowo kończymy tydzień, więc rynek powinien być pod wpływem bardzo dużej zmienności, a te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są jedną z tych ważnych publikacji, które będą wpływały na decyzję Fedu za 1,5 tygodnia. Indeks DAX pokazuje cały czas relatywną siłę i w tym wypadku punkt odniesienia to jest poziom 15 300 punktów. Na razie jesteśmy powyżej, więc nie widać sygnałów, które sygnalizowałyby w tym wypadku presję na spadki indeksu DAX. Cena złota powiela zachowanie euro-dolara. Obroniliśmy poziom 1810, ten poziom coraz jest ważniejszym wsparciem, ma coraz większe znaczenie, jego rola jako punktu odniesienia rośnie, ale powiązanie euro-dolara z ceną złota jest teraz bardzo wyraźne, ale dla mnie, dla rynku surowcowego kluczowe będzie to, co się stanie na rynku miedzi. Cały czas uważam, że miedź jest kluczowa do oceny szansy na jakieś większe wzrostowe odbicie, czy też na spadki. Jeżeli cena miedzi będzie dzisiaj kontynuowała spadki, ruszy w kierunku wsparcia, przebije poziom 8670, 8650, to wyprzedaż ryzyka powinna być obserwowana na giełdach papierów wartościowych, ale każde zamknięcie dzisiaj na maksimach, ruch w górę, a najbardziej powrót nad poziom $9000 będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Naprawdę ja szczególnie patrzę dzisiaj na zachowanie amerykańskiej obligacji, zachowanie euro-dolara, Standard & Poor's, gdzie się zamknie rynek miedzi i oczywiście także Bitcoin, ale w zdecydowanie mniejszym znaczeniu, ponieważ testujemy poziom $20 000. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. No i jeżeli podaż ma ochotę przebić i rozpocząć na bardzo mocny impuls spadkowy, to ta bariera powinna dzisiaj paść. Natomiast jeżeli się okaże, że bronimy poziomu $20 000, to być może będziemy świadkami wkrótce ruchu w górę i budowania horyzontu cenowego między poziomem 20 000 od dołu, a 25 000 od góry. Przypominam, to są bariery wyznaczone przez średnie 200-sesyjne. 25 000 na wykresie tygodniowym, 20 000 na wykresie dziennym. Może się z analizą techniczną zgadzać bądź nie, ale naprawdę bardzo dużo inwestorów na to patrzy i w tym wypadku ja także zwracam na to szczególną uwagę, a poziom wygląda na to, że te 20 minut podanych zaczyna pracować. I rynek krajowej waluty, rynek krajowych aktywów. Teoretycznie na tych danych powinien tracić na wartości. No i jestem też ciekawy, jaka będzie odporność polskiego rynku na te wszystkie informacje, które się pojawiają ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ naprawdę patrząc na zachowanie rynku złotego, to widać, że kapitał tutaj płynie do krajowych aktywów, bez względu na to, co się dzieje na tym euro-dolarze. Oczywiście faworyzowane są scenariusze prowzrostowe na euro-dolarze. W takiej sytuacji siła spadków, czyli siła umocnienia złotego jest mocniejsza niż siła osłabienia złotego w sytuacji, kiedy euro-dolar spada. To pokazuje naprawdę siłę krajowej waluty. 4,70 na euro złotym, 4,40 na dolar złotym. Każde zakończenie dzisiaj tygodnia poniżej tych poziomów będzie faworyzowało scenariusze złotowe, czyli pro-polskie aktywa, a kapitał teraz przede wszystkim inwestorów zagranicznych płynie do polskich obligacji, które na razie są bardzo spokojne, ale kontynuują tendencję spadkową rentowności i wygląda na to, że cały tydzień będzie wielkim sukcesem popytu na polskie obligacje. Mamy do czynienia z bardzo pozytywnymi sygnałami odbicia od średniej 200-sesyjnej, którą bardzo często pokazuje na wykresach, a to zachęca do tego, żeby wkrótce przetestować poziomy poniżej 6% na rentowności i rozpocząć następną falę kupna polskich papierów. Mamy już za sobą te dane dotyczące projekcji Narodowego Banku Polskiego, mamy wszystkie informacje z RPP, mamy dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, więc moim zdaniem część inwestorów już się pozycjonuje pod zjawisko dezinflacyjne, stąd też rentowności polskiej obligacji nawet nie sięgnęły poziomu 7% na rentowności w tej fali korekty, jak widzimy, i teraz widać ewidentnie, że zakupy są wznawiane polskich papierów i polskie obligacje są kupowane. Na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która także ma ważny punkt odniesienia bardzo blisko, czyli poziom 1800 punktów. Każde dzisiaj zatrzymanie,
utrzymanie nad poziomem 1800 punktów myślę, że będzie interpretowane pozytywnie, natomiast każdy spadek, zamknięcie tygodnia poniżej poziomu 1800 punktów negatywnie. Psychologiczny poziom ma duże znaczenie, jest dla części inwestorów idealny czas, żeby spróbować zagrać na jakąś formację podwójne dno. Przypominam, poziom 1800 punktów jest kluczowy, bardzo istotny, więc także na polskich aktywach czeka nas fascynujący wieczór. I w tym momencie przypominam także o wszystkich materiałach edukacyjnych, które poszerzają naszą wiedzę. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu do specjalnego raportu poświęconego temu, czy rodzi się impuls do wybicia górą na indeksie WIG, jakie są powiązania polskich aktywów, jakie są powiązania i wpływ tego, co się dzieje w Chinach na rynki, na polską i światową gospodarkę, jakie są korelacje warszawskiej giełdy z indeksami giełdowymi. To wszystko znajdziecie Państwo w linku, który jest na dole. Link w opisie, jeszcze raz przypomnę, i link tam na dole w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano, a dzisiaj życzę dodatniej, dużej stopy zwrotu na tym bardzo zwariowanym i zmiennym rynku, który będzie w kolejnych godzinach. Pozdrawiam!